dobry. Rozmawiamy z bytomianką, panią Barbarą Świątek, która mieszka na Rozbarku. Proszę powiedzieć, co to jest Rozbark? Rozbark to jest obecnie część Bytomia, ale do lat 20. XX wieku była to samodzielna osada, samodzielna część, w której rządzili rolnicy. Była to taka wiejska osada, bardzo bogata, związana też z kopalnią niedaleko usytuowaną, a później się nazywającą kopalnią Rozbark. Proszę opowiedzieć nam o kopalni węgla i jakie znaczenie miała kopalnia dla mieszkańców miasta jako całości. Kopalnia zawsze była głównym źródłem utrzymania dla większości ludzi. Była to w okresie późniejszym, powojennym, była to jedna z 7 kopalń, które funkcjonowały na terenie Bytomia. Powstała ona w XIX wieku i dawała zatrudnienie większości ludności. Jakie problemy pojawiały się w społeczeństwie w czasie, gdy kopalnia jeszcze funkcjonowała? W czasie funkcjonowania kopalni w zasadzie w mieście było wszystko. Duża część pracowników to byli bytomianie. Rodziny były związane z kopalnią. Powstało niedaleko kopalni duże osiedle mieszkaniowe, właśnie przeznaczone głównie dla pracowników kopalni, dla górników. Natomiast jaki był problem? Przede wszystkim problem był związany z tak zwanymi tąpnięciami, czyli można to określić jako takie małe trzęsienia ziemi, które się dość często pojawiały, związane to było z urobkiem, czyli z wyciąganiem węgla i co pewien czas miasto się troszeczkę zatrzęsło, a czasami było to, efekty później się pojawiały, związane chociażby z pęknięciami, z naruszeniem struktur budynków. A coś się zmieniło po tym, jak kopalnia przestała istnieć? Zamknięcie kopalni Rozbark, tak jak pozostałych, spowodowało zaburzenie całego funkcjonowania miasta, dlatego że wiele osób pozostało bezrobotnymi, więc pojawiły się problemy związane z niedoinwestowaniem, bo i kopalnia nie płaciła już miastu, bo nie funkcjonowała jako zakład pracy, a wielu górników zostało bezrobotnymi, więc to spowodowało też obniżenie poziomu życia w mieście i wśród tych rodzin. Jak się zmienił Rozbark po rewitalizacji? No i tutaj można w ostatnim czasie obserwować dość duże zmiany. Pojawiło się wiele miejsc przeznaczonych na spotkania, miejsc związanych z aktywnym wypoczynkiem. Chociażby pojawiły się siłownie na powietrzu, takie wolnostojące, które są często odwiedzane przez młodych ludzi. Pojawił się skatepark, na którym ćwiczy młodzież. Pojawiły się miejsca spotkań, place zabaw dla małych dzieci, a także nowe zielone miejsca. Pojawiły się ścieżki, po których można wędrować praktycznie do sąsiednich miejscowości, spacerując. No a przede wszystkim największe zmiany to są zmiany, które dotyczą terenów pokopalnianych, czyli powstanie Teatru Rozbark, powstanie ścianki wspinaczkowej na Skarpie, a także kwestie dotyczące tutaj zmian związanych z Kościołem Świętego Jacka i powstaniem chociażby ogrodu różańcowego, który powstał w miejscu całkowicie zdewastowanym wcześniej, a teraz można z niego korzystać i spacerować po nim i odpoczywać. Czy lubi Pani Rozbark? Lubię. Lubię patrzeć na miejsce, które się zmienia i zmienia się zawsze w tą stronę lepszą, bo jest coraz ładniej, coraz ciekawiej. Coraz więcej się dzieje tutaj na tym terenie, no a w zasadzie to jest takie moje miejsce na ziemi, miejsce, gdzie mieszkam i myślę, że długo tu pozostanę. Dziękuję.